Nazywam się Bartek Rutkowski, 46 lat niedługo, 22 lata, 4 miesiące i 8 dni byłem żołnierzem zawodowym, nurkiem w Wojsku Polskim głównie. Jestem absolwentem szkoły oficerskiej we Wrocławiu. Oprócz tego jeszcze zdarzyło mi się ukończenie studiów politologicznych na Uniwersytecie Gdańskim. W chwili obecnej jestem emerytem, jeżeli chodzi o wojsko. Prowadzę fundację charytatywną Orla Straż, jestem prezesem tej fundacji i założycielem i dodatkowo akurat w chwili obecnej jestem jeszcze przewodniczącym komisji kwalifikacyjnej dla nurków. Moje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa, próbowaliśmy je ulokować, to prawdopodobnie miałem około 4 lat, to jest strzelanie z broni myśliwskiej mojego dziadka, który zawiózł mnie do lasu, oparł swoją dubeltówkę o podłoże w lesie, o mech i pozwolił mi ściągnąć język spustowy, celując w korony drzew. No to jest moje prawdopodobnie pierwsze wspomnienie z dzieciństwa, tak? Czyli jako 4-letnie dziecko można powiedzieć, że pierwszy raz strzelałem z broni palnej. No jeden dziadek był w Armii Krajowej, drugi był w Narodowych Siłach Zbrojnych, więc mój świętej pamięci dziadek od strony taty, dziadek Jasiu miał na przykład zwyczaj, jak miałem tam lat kilka, opowiadać mi swoje przygody z partyzantki, odpowiednio ubarwione jako bajki na dobranoc. No, anegdotycznie mogę wspomnieć, że mój drugi dziadek ze swoim kolegą z partyzantki w czasie imprezy na przykład uczyli mnie czołgania, po czym moja mama wyciągała mi drzazgi z brzucha, a już kończąc taką ciężką anegdotą, mój drugi z kolei dziadek, jak miałem lat na pewno poniżej 10, nie wiem, 7-8, kupił mi taki produkcji enerdowskiej pistolet maszynowy, który wydawał straszliwy jazgot przy naciśnięciu języka spustowego, sadzał mnie w fotelu przed telewizorem w trakcie filmu i jeżeli w tym filmie wojennym pokazywał się Rosjanin lub Niemiec, to dziadek mówił strzelaj, więc ja naciskałem język spustowy, dobywał się straszliwy jazgot broni, a dziadek kiwając spokojnie głową mówił dobrze. Miałem chyba małe szanse wyrosnąć na kogoś innego niż żołnierz. To, co mnie powstrzymywało, to tym, że byłem dość słabego zdrowia. Ale już od 12 roku życia chodziłem obcięty całkowicie na łyso i do szkoły chodziłem w mundurze, co zresztą było zakazane. Zdarzyło mi się w swoim życiu uciekać przed panami, wtedy jeszcze milicjantami, którzy mnie gonili z tego powodu. Chcieli mi przy pomocy takich długich, białych pałek wytłumaczyć, że nie wolno się tak ubierać. Chodziłem do szkoły ubrany w mundur, spięty pasem oficerskim i w glanach, tak? No to jako 12-latek, 6. klasa szkoły podstawowej. A potem to wszystko się jakoś tak naturalnie rozwinęło, bo od 12 roku życia pochłonęła mnie historia wojskowości, którą fascynuję się i uwielbiam do dzisiaj. 16 lat zacząłem nurkować, 17 lat zapisałem się do Aeroklubu Gdańskiego, 18 lat zrobiłem odznakę skoczka 3. klasy w aeroklubie, zacząłem się też wspinać z kolegami w skałkach. No i tuż przed 19 urodzinami zgłosiłem się do szkoły oficerskiej. To już jak gdyby potoczyło się chyba takim w miarę naturalnym tokiem, tym bardziej, że było już po 89 roku, ponieważ przed tą datą nie rozważałem możliwości zostania żołnierzem zawodowym. Naturalnym rozwojem mojego zainteresowania historią wojskowości było takim pierwszym tematem, na którym się skupiłem, była historia polskiej marynarki wojennej. Drugim tematem było lotnictwo. Potem bardzo dogłębnie zainteresowałem się wojskami pancernymi, a ostatnią miłością, która już potem jak gdyby została do końca,
To były wojska powietrzno-desantowe. Do tego stopnia, że ja jako nastolatek w swoim pokoju na ścianach miałem zdjęcia generała Sosabowskiego, plan operacji Market Garden, no wiele innych rzeczy. Kiedy ogłosiłem moim rodzicom, że idę do szkoły oficerskiej, oni byli zdruzgotani i zaproponowali mi, że ponieważ nigdy nie byłem na tak zwanym zachodzie, czyli w Europie Zachodniej, to żebym wybrał sobie jakiś kraj, no i oni mnie zawiozą, nim pójdę w kamasze, żebym zobaczył, jak wygląda normalne życie i jak gdyby ten otwarty świat. No i pozwolili mi wybrać kraj. No ja wybrałem Holandię, pojechałem na groby polskich spadochroniarzy do Oosterbrück, odwiedziłem pole bitwy pod Arnhem, pod Oosterbrück. Dla mnie to była taka pielgrzymka po prostu, tym bardziej, że zrobiliśmy to w czasie, kiedy przyjeżdżali weterani wojsk społeczno-desantowych, którzy co roku tam spotykają się z okazji kolejnej rocznicy bitwy, więc miałem przyjemność poznać też weteranów, między innymi pierwszej dywizji spadochronowej brytyjskiej, którzy tam walczyli. No jak gdyby spotkać się z tymi ludźmi, którzy jednak no, stanowili żywą, chodzącą historię. I to był mój wyjazd na dosłownie kilka tygodni przed wstąpieniem do szkoły oficerskiej. Nurkowanie wzięło się z tego, że ja byłem dzieckiem dość zamkniętym w sobie, można powiedzieć introwertykiem. Miałem bardzo wąską grupę znajomych, jednego przyjaciela. Skupiony byłem na czytaniu książek i planszowych grach strategicznych. No i w dalszej rodzinie miałem kuzyna, który już wtedy nurkował, wujka, który był instruktorem nurkowania. Oni co roku organizowali obóz nurkowy miesięczny. I ja w wieku 16 lat zgodziłem się, że chciałbym na taki obóz pojechać i było to, jak się okazało, strzałem w dziesiątkę. Od 16 roku życia zacząłem przygodę z nurkowaniem, która w różny sposób trwa do dzisiaj i uważam, że jest to przepiękny sport. Najbardziej w nurkowaniu ceniłem sobie, no jak to pewnie u introwertyków bywa, ciszę i spokój. I też to, że w pewnych momentach jesteście całkowicie sami ze sobą w sposób, jaki tutaj na powierzchni no trudno to uzyskać. Jak jesteście prawie 90 metrów pod powierzchnią wody, poprosicie, żeby wyłączyć wam reflektor, który jest na hełmie i w całkowitych ciemnościach jesteście na tej głębokości. Jedynym dźwiękiem, jaki słyszycie, jest wasz własny oddech, nie ma nic więcej. To jest naprawdę uczucie, którego do dzisiaj mi czasem brakuje. To jest w sumie jedyna rzecz, jaka mi brakuje po odejściu ze służby wojskowej. To zdarzyło mi się ze 2 razy jadąc estakadą tutaj Kwiatkowskiego w Gdyni, patrząc na port wojenny, pomyśleć, że fajnie by było z chłopakami wyjść w morze na nurkowanie głębokie, bo po prostu to lubiłem i cenię tych ludzi do dzisiaj. Mam wśród nich bardzo dużo kolegów i utrzymuję z nimi kontakt, bo to naprawdę fajni ludzie. Impulsem do podjęcia tej mojej takiej życiowej decyzji było to, co terroryści z Państwa Islamskiego zrobili 12-latkowi. Chodziło o ukrzyżowanie dziecka żywcem i ja jako ojciec 2 chłopaków po prostu powiedziałem, że no ja się na to nie zgadzam. Tak? Nie zgadzam się na to, żeby być obojętnym w XXI wieku i przyjmować bez mrugnięcia okiem tego typu wiadomości, twierdząc, że mnie one nie dotyczą. No ja stwierdziłem, że tam mnie dotyczy. Jak starszy syn był rówieśnikiem tego chłopca, który zginął i ja, gdyby ktoś coś takiego zrobił mojemu dziecku, nie chciałbym, żeby świat pozostał obojętny. No i pierwsza decyzja to, kiedy usiąść za biurkiem, zastanowić się, czy podejmuje się taką decyzję. Podjąłem decyzję, że tak. To było obrócenie się w prawo i narażenie Skarbu Państwa na stratę finansową, ponieważ sięgnąłem po jedną kartkę papieru z drukarki. Służbowej drukarki, więc w sumie wojsku jestem do dzisiaj winien jedną stronę A4. No i na tej stronie od góry zacząłem sobie wypisywać rzeczy potrzebne według tej wiedzy, którą wtedy miałem do zorganizowania takiego wyjazdu i rozpoczęcia działalności, bo ja chciałem pojechać na miejsce i zobaczyć własnymi oczami, co się tam dzieje. No absolutnie nie wierzyłem przekazowi medialnemu. Teraz po latach już prowadzenia 4 ponad latach tej działalności, 9 pobytach w samym Iraku, tam jeszcze Jordania, Egipt, to mogę tylko powiedzieć, że temu przekazowi telewizyjnemu wierzę jeszcze mniej. Ja po powrocie nie chciałem zakładać fundacji, próbowałem zostać wolontariuszem w jakiejś już istniejącej. Potem stwierdziłem, że no tak jak ja sobie wyobrażam tą pomoc i tak ją jak sami
Uchodźcy tam na miejscu mówią, że takiej by oczekiwali, to dokładnie takiej w tym momencie od nikogo nie otrzymują, więc postanowiłem, że no jednak sam stworzę fundację i no dla mnie najważniejsze jest to, żeby współpracować z tymi ludźmi. Ja na początku uważałem, że to moje życie dotychczasowe było tak rozstrzelone w różnych kierunkach, no bo tutaj wojsko, tu zamiłowanie do historii, tutaj studia politologiczne, wydawało się, że to wszystko idzie w 3 różnych kierunkach i absolutnie nie ma w tym żadnej spójności. Okazało się przy tej działalności charytatywnej, że właściwie każda z tych rzeczy owocuje. Moje zainteresowania politologią pozwalają mi i geopolityką pozwalają mi lepiej zrozumieć region, ludzi, to co ich dzieli, łączy, działające tam siły, których bardzo często nie widać na pierwszy rzut oka, mają bezpośredni wpływ na zachowania się ludzi i na to, jak realnie można im pomóc. Tło wojskowe, te 22 lata w mundurze spowodowały to, że dla mnie nie jest problemem, nie wiem, podróżowanie gdzieś stopem, ciężarówkami, z plecakiem, spanie na podłodze. Wystarczającą ilość razy w życiu spałem, nie wiem, na poligonach, wyjazdach i tak dalej. A też to zamiłowanie do historii pozwala mi dobrze słuchać tych ludzi, zagłębiać się w historię nie tylko ich życia, ale i ich grupy etnicznej, ich religii, ich kultury, poznawać ich lepiej i dzięki temu, no czym lepiej znacie tą osobę, tym bardziej tym dajecie sobie sami więcej narzędzi do tego, aby lepiej jej pomagać.